Wyobraźcie sobie teraz sytuację, gdzie mamy 30 stopni w nocy, a 100% wilgotności i będziemy tam 10 dni w dżungli, samej dżungli, do tego, no wiadomo, hotele, inne tematy, jakieś tam zwiedzanie i tak dalej, ale no, ogólnie 10 dni samej dżungli, bez dostępu do takich warunków codziennych, nie? Że nie będzie tam restauracji, nie będzie jakichś zajebistych kibli, będziemy przebywać po prostu w środku dżungli w Malezji, także przygoda fajna, a jedzie nas prawie 20 osób, 3 ekipy z Polski, więc kurde, szykuje się zajebista historia. Jest i on! Zaczynamy przygodę, co? Zaczynamy malezyjską przygodę. Powiedział... Odbieramy swoje nagrody przelotowe i lecimy dalej do hotelu i na zabawę lokalną. A ja tylko dodam, że w samolocie byliśmy bardzo grzeczni. Nikt na nas nie miał żadnych pretensji, a jak komuś coś nie pasowało, to się po prostu przesiadł. Podobno na mnie narzekali, ale to, że głośno. Chciałem tylko powiedzieć, że tylko Kajtek ma uprawnienia na wózek widłowy. Tak, to prawda. Wiadomo, jedziemy walczyć za tą naszą Polskę i za nas nie. No będziemy się starać. Ogólnie dużo w to włożyliśmy, bardzo dużo, nie? Nas to kosztowało wszystkich. Także no, zobaczymy jak to będzie. Czego się najbardziej obagasz w tej dżungli? Tylko żeby auto się tam nie zepsuło, coś czego możemy nie mieć, nie? Ale ogólnie jest przygotowane. Myślę, że będzie dobrze. Ale jest klimacik. Ale pierwsze wrażenie jest pozytywne. Jedziemy na miasto! Bo mimo tych wielkich, ogromnych wieżowców mamy piękne, zielone, duże, ogromne drzewa dookoła. I robi to krzaczki, palmy, nie palmy, robi to mega robotę. Naprawdę klimaczyk jest super. Sudety! Mały! Jesteśmy z tobą! Sudety! Jesteśmy bardzo zmęczeni po przelocie i sobie odpoczywamy właśnie. I ja sobie tu odpoczywam. Witam, też odpoczywam. Ja aktualnie relacjonuję relacje z pierwszego dnia. Ja sobie odpowiadam wszystkim ludziom, co tam do mnie wypisują właśnie. Odpoczywam, nogi mi spuchły, muszę do góry mieć i muszę odpocząć, żeby zasuwać dalej, nie? A ja? Kurwa, siema. Dzisiaj nas jest więcej, no i zaczynamy na nowo naszą przygodę. In the heart of Malaysia's jungle, every step was a battle. Every challenge forged trust, friendship, and unforgettable bonds. One off-road, one family. Pokażę wam ciekawostkę. Pomyślicie, że to jest Willys, Jeep, nic mylnego. To jest Mitsubishi, pełnoprawne. Zobaczcie, z silnikiem diesla. Zupełnie powstało to bez współpracy z Jeepem, bo nawet na masce jest jeszcze napis Jeep. Ale to jest pełnoprawne Mitsubishi. Na tablicy numer WIN, wszystko jest po Mitsubishi. Mechanik. Tak mam wymacać? Macałem ponad kolą. Open, 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 open. Co? No i co, elegancko, samochód jest na miejscu. Dotarł, nie? Dotarł Niektórzy nareszcie. mają ten problem, że nie dotarł, ale Tak nie jest, mamy tego problemu. oczywiście, ale fajnie, kurczę. Adaśko odetchnął, zeszła z niego całe ciśnienie, że samochód jest, także będzie ok. Od jutra zaczynamy i jedziemy robić swoją robotę. Widzicie, jak to dobrze być kamerzystą? Nie trzeba nic znosić. Jest dobrze.
Te flary tutaj na obiektywie, spadła mi kamera i pękła mi szybka action, ale to jest tylko wymienne. A taka ciekawostka, mamy szczęście, nasze fury dotarły tutaj, inni nie mają tyle szczęścia, 5 aut z Rosji zostało zatrzymanych na porcie i będą mieli duży problem, żeby to tutaj wepchnąć. Trzymamy za nich kciuki, żeby im się udało, ale na razie to nie wygląda dobrze. No zobaczymy, co się wydarzy. Ej, coś wam powiem, jesteśmy tutaj już trzeci dzień, słyszycie mój głos? Nie wiem, czemu tak się dzieje, to chyba ten klimat tak działa. Powiedz coś, Majer. Majer, powiedz coś. Ja nie mam głosu. A czemu nie masz głosu? Mikrofon nie słyszy. Pogoda mi nie sprzyja. Oj, oj, to chyba za duża wilgotność. Klimatyzacja tu wszędzie chodzi. A klimat jest odpowiedni. Tak jest. Jedziemy na zakupy. No, pięknie. Lecimy na odbiory dzisiaj. Dzisiaj zaczynamy, można powiedzieć, że już ten etap rajdowy. Mamy odbiory techniczne, odbiory administracyjne i wielkie otwarcie. Czas start. Co tu się panowie dzieje? Co to za serwisy? Rafał, co to za serwisy tutaj? Co, aut nie przygotowaliście przed przyjazdem, czy co? Jak my nie? Przyznawać, naszego nie ma, wszystko jest przygotowane. Nas stoi na parkingu, czeka. Wszystko już jest. A tu co? A tu się, patrz, Robi się? zgarniania wody się robi. Dajemy radę, dzisiaj dajemy radę, bo trzeba przygotować, żeby chociaż jakaś wycieraczka od strony kierowcy była, tak? Chciałem spróbować swoich sił, wiesz, dużo się ogląda filmów na internecie i postanowiliśmy, że wiesz, że spróbujemy sił polskiej siły w Malezji. Fajnie, no ogólnie miasto jest super, jeśli chodzi o Kuala Lumpur. Strasznie duży ruch, bardzo dużo ludzi, ale pozytywnie jest. Nie możemy się doczekać, aż wystartujemy ten prolog, później no powoli ciśnienie zejdzie, będzie inaczej, no wiadomo, już człowiek cały czas się tam gdzieś martwi, żeby po prostu wystartować, nie? A jakie, wiesz, no jak to jest pojechać na zagraniczny rajd? Trzeba było jakoś bardzo mocno się przygotowywać? Jak to wyglądało, tak w skrócie? No, przygotowywać się akurat na zagraniczny rajd, wiesz, no sam wiesz, że my trochę w Polsce jeździmy, nie odpuszczaliśmy za wiele i mieliśmy awarię na King of Poland, także w ciągu 2 tygodni trzeba było zmienić silnik, zmienić tam sprzęgło i w ogóle przygotować auto, żeby można było tu wystartować, żeby je ogólnie spakować do kontenera, tak? Bo to było naprawdę tam no, napięte, no teraz nawet poprawiamy niektóre rzeczy i nie było na przykład założonych wycieraczek, nie było halogenów jakichś tam pozakładanych czy czegokolwiek, no ale się udało. To ja tylko dodam, że Water nawet zabrał silnik do Malezji. Tak jest. Ale dlatego po to 1.9 wtedy i on jest malutki, można, nie? Można. Podręcznym. Tak, nie, no, siedział wiesz, w miejscu pasażera sobie zapięty pasami jak nasz przyjaciel. Oby się nie przydał, ale zawsze będzie nam towarzyszył. Aktualnie tam w tej sali z tyłu za mną trwają rejestracje i słuchajcie tego, taki czek, każdemu jest sprawdzany cukier, krew, ciśnienie i temperatura i wszyscy z nas mamy za wysokie, także musimy to zbić, bo mamy bardzo wysokie granice, nie wiem czemu, chyba ten mało snu i ta pogoda. I chcieliście, żebym wam trochę opowiedział o pojazdach lokalnych, które tu jeżdżą. No, większość to Toyoty, nie ma co ukrywać, że ten kraj stoi Toyotą, są tu wszystkie praktycznie modele, ale one są przepięknie zmodyfikowane. Pokażę wam, jak to wygląda na przykładzie tych tutaj kilku aut. No poza Toyotą, można też tutaj spotkać Mitsubishi. Oczywiście one mają wszystkie już przełożone mosty. Zobaczcie, tu mamy duże koła, to są bodajże 37, tak 37. No od dołu oczywiście był zrobiony swap, mosty z Toyoty. Tutaj chyba raczej mostów się nie używa. Większość aut ma właśnie zrobionego swapa na mostach Toyoty, tu są poprzerabiane, widać już główka mostu ma duży korek. Pewnie półosie są wzmocnione, tak samo już piasty wymienione i sprzęgiełka. No i tu mamy już Toyotka, seria J7. No i klasycznie sztywny most, mało tu przeróbek jako tako, nie widać, że takie drążki były wzmocnione. Nie ma tego tutaj. Koło 35. Tu mamy też serię 7. J7. To też wszystko praktycznie oryginalne, na poszerzone dosyć mocno, bodajże 3 cm. Tak, 3 cm jest obsadzenie na felgach. Tu mamy chyba 37. Tak, to jest 37. Tam krzyżują stronę i tak ładnie tutaj w tym miejscu tutaj jest jakiś centrum kultury. Kolejne auto oczywiście też Toyota, seria 6, J6. No i oczywiście też
klasycznie Toyota od dołu, koła 37. No i tu mamy już wiadomo trochę nowsze auto. No piękne te wyprawówki są, bardzo mi się podobają. No, oczywiście wiadomo Toyota, już trochę powzmacniana, nawet mocno optykowane, zabezpieczona tutaj, bardzo ładnie to wygląda. Tam mamy kolejną Toyotę. No i tam na parkingu stoi około 70 supportcarów. Myślę, że tak 80% to są Toyoty, reszta to Pajera i Defendery. Nawet Toyoty 40 tam stoją dosyć tak ładnie zachowane. Generalnie tutaj widać, że dbają o auta, no ale też nie miałem problemu z rdzą. Te auta są tutaj bardzo zdrowe. No i teraz wchodzimy do biura całego, gdzie jest cała administracja. Tu się musi każdy zameldować, media, supporty i tak dalej. Tutaj macie, robią badania kontrolne, czyli mierzą ciśnienie, mierzą krew, temperaturę. Jeżeli macie wszystko za wysokie, to was nie puszczą dalej. Robią to pewnie ze względów bezpieczeństwa, bo ta edycja będzie, w ogóle pierwszy raz się z tym można tutaj spotkać, tego nie było wcześniej. Robią to ze względu bezpieczeństwa, bo premierat będzie wysoko w górach i muszą zadbać o bezpieczeństwo. Tutaj już jak przechodzimy do kolejnego etapu, w tym miejscu dostajemy pakiety, możemy sobie tutaj już potem przejść dalej, kupić sobie jakieś ciuchy. Także no tak to właśnie wygląda. Zobaczymy, ile ludzi przejdzie ten etap. A chłopaki z Rosji mają mega problem, bo ich auta nie dopłynęły. Jeszcze taka ciekawostka, pokażę wam. Muszę znaleźć. W ogóle plakietka media. Ale dostaliśmy tabletki na malarię. Codziennie będziemy dostawać tabletkę na malarię. Musimy ją zjeść. I problem jest taki, że nie każdy się potem dobrze czuje, bo niektórzy czują się potem bardzo źle. Na przykład Dagmara teraz ma jakieś problemy żołądkowe. Także jest brać czy nie brać. To, że znajdujemy się teraz w centrum Kuala Lumpur, to jest tylko sam początek, bo za chwileczkę znajdziemy się już w zupełnie innych okolicznościach, w dżungli, takiej prawdziwej malezyjskiej dżungli. Rainforest Challenge to nie jest nazwa przypadkowa. I Rainforest jest, boleje od 2 dni, a challenge będzie już za moment. Zresztą nasze chłopaki, jak za chwileczkę zobaczycie pewnie w filmie, już mają przygodę. Trzeba mieć alternator, trzeba stworzyć wycieraczki, trzeba zamontować kamerki, więc tam cała ekipa pracuje i to jest w ogóle fantastyczne, że tak się wszyscy super zgrali. Zresztą w offroadzie taka współpraca to podstawa, bo bez tego nie da się później przeżyć jakiejś przygody, której nie można się spodziewać. Więc to wsparcie jest takim offroadowym DNA i tutaj nasze chłopaki z Polski znakomicie się w tym odnajdują. Całe pole maszyn, cały parking zawalony, więc to jest super wrócić tutaj, poczuć znowu ten klimat, znaleźć się jako tym razem ambasador. Będzie jakaś szansa przyjechać chwilę po prologu, ale to będzie tylko taka namiastka tego, co wydarzyło się parę lat temu, kiedy miałam wielką przyjemność uczestniczyć w tym rajdzie od początku do końca za kierownicą. I te wspomnienia teraz wracają, zresztą można tutaj spotkać mnóstwo ludzi, których się zna. Ludzi praktycznie z prawie że wszystkich kontynentów. To, że mówi się o Rainforest Challenge, że to jest jedna wielka rodzina, to nie jest żadna ściema. Oni naprawdę czują ten klimat, czują wsparcie. Witany jesteś tutaj tak naprawdę jak przyjaciel, więc no to wszystko tworzy ten fantastyczny, niepowtarzalny klimat. No, ale teraz przede wszystkim trzymamy kciuki za naszych chłopaków. Charissa is ambassador of Rainforest Challenge in Malaysia. Jest bardzo, bardzo, bardzo miłą dziewczyną. Tak naprawdę na offroadzie zjadła zęby. Zresztą złamała sobie kiedyś palec i to bardzo poważnie. Praktycznie ma kilka śrub w ręce, robiąc boka. Ale absolutnie się nie poddała, cieszy się tym jak małe dziecko, więc no, super widzieć taką pasję w oczach. To ja mam pytanie do Ciebie, a kiedy Ty do offroadu wrócisz? Cały czas mam samochód, bo to jest takie moje drugie dziecko, więc samochodem nie zamierzam się rozstawać. Sama robię rajd swój od już 8 lat, więc tak naprawdę ten offroad cały czas jest bardzo głęboko, no nie tylko w moim sercu i głowie, ale też czynnie, cały czas w tym siedzę. A kiedy wrócę do jeżdżenia, no tutaj patrzę na chłopaków, oni cały czas
że tak powiem, powodują to takie buzowanie krwi w żyłach tej offroadowej, więc kto wie, no zachęcajcie dalej, słuchajcie. Już jestem, tak powiem, szczerze nakręcona na to, co będzie się działo za chwilę już w tej przestrzeni dżungli, więc jak się tak napatrzę, to kto wie, być może po Rainforest Challenge 2025 odpowiedź na twoje pytanie będzie już znana. Ja nie wiem, kogo tutaj dali na zdjęcie, ale to na pewno nie jestem ja. Ja jestem trochę brzydszy. Ten jest za ładny. Co my tu mamy? Dostaliśmy jakiś od naszego kolegi. Najpierw dał prąd, dotrzymał nam prądu tutaj do naprawy złomków. A teraz dostaliśmy miejscowe soczki. Zapróbujemy, czy dobre, nie? Okej. Co tutaj tak robiłeś? Wypełnialiśmy dokumenty przed rejestracją, przed badaniami technicznymi. Teraz będzie trzeba pójść jeszcze z tymi dokumentami gdzieś tam dalej, odejść do nas z powrotem. No trochę tej papierologii jest, takiego biegania. Dzień typowo organizacyjny. Właśnie trwają odbiory techniczne. Pierwszy podjechał Juri swoim autem. Zobaczymy, jak to wygląda. Na razie sprawdzają. Musi być tutaj auto zarejestrowane, musi być rejestrację. Podobno też na części tego auta nie da się wejść do Malezji, jak nie jest zarejestrowane. Juri, czemu klatki nie podpawał pękniętej? Ja lubię takie rany, wiesz? Ale miałem pospawać, ale zapomnieliśmy. No zaraz ogarniemy to. Zobaczymy, co z tym będzie, bo już zobaczcie, tutaj pokazuje, że jest uszkodzona klatka, jest pęknięta, wgięta. Nie wiem, czy to przepuszczą, teraz zobaczymy. Jak tam Łoter, masz stresika? Troszkę. Małego. Przejdzie. Przejdzie wszystko? Przygotowany? Będzie dobrze. Zrobimy pierwsze łutu, tutu, wiesz. Będzie stresik mały, czy nie? Teraz już nie ma, co ty, w zeszłym roku to tak, a dzisiaj jest okej. Przechodzimy to na lajcie. Ale te chłopaki wiedzą, jak budować relacje, bo tutaj z sędziami są bardzo blisko, są misie, przytulasy, uśmiech cały czas, miłe słowa. No to chodzi, słuchajcie, chodzi o zabawę, chodzi o dobrą atmosferę. Widać, że się już bardzo mocno stęsknili za jeżdżeniem. No dawno nie jeździli, pewnie tydzień albo może 2 tygodnie. A tutaj będzie taka jazda, że jak wyjadą, to nie będą lubili tego rajdu. Ale jak wrócą, to po kilku dniach powiedzą, że przydałoby się znowu spotkać. Czyli Rafał, lekcję odrobioną? To specjalna nasza kratka z Polski. Ale jaja. A co to jest? Wydał mi resztę. Zamówiliśmy łożyska, a przywieźli nam Simmering. Znane konstrukcyjne zaszły, ponieważ nam kazali. Zobaczcie, jak się transportuje silniki. A tak naprawdę to jest taki plan, że ten będzie napędzał tylnią oś. Tak? Co wejdzie? To będzie napędzał tylnią oś. Tak. Trzymaj tu. A tak naprawdę zapakujemy się pomału i to będzie bardzo trudne zadanie, bo mają chłopaki bardzo dużo części. Ale nie tylko części, bo każdy ma walizki, namioty, musieliśmy kupić łóżka polowe i tak dalej. A miejsca w sportkarach jest niedużo. I będzie bardzo trudno się nam spakować. A mamy do przejechania, jutro akurat jest prorok, więc blisko jedziemy, ale w kolejnych dniach będziemy jechać już na odcinki z dżungli, gdzie mamy do przejechania 400 km, żeby dojechać do tej dżungli. Także trzeba się zapakować z głową i ciasno będzie. Rada misja, to wszystko co tu widzicie, trzeba jeszcze zapakować do zmot. Nie wiem, jak to pojedzie. Takie serduszko dostaliśmy. Jak chcecie wiedzieć po co, to ja mówię, musimy sobie wybrać najładniejsze auto, model RC, najładniejszy. Musimy sobie wybrać i przykleić na ten, który nam się najbardziej podoba.
Airbusa. Dlatego, że on ma bardzo fajną budę, kultową. No, mosty portalowe, ok. Amerykańskie. Skok zawieszenia ogromny na coiloverach. Proszę bardzo. Brakuje hydro, ale okej. Piękny. Jaki przystojny kierowca. Bajka. A ty co wybrałaś? Ja nie dostałam tego serduszka, na Dostaniesz, spokojnie. głosować, ale pójdę w twoje ślady. Okay, we are here for the 28th Green Forest Challenge. With that, I want to say congratulations, all of you have made it to this year's Green Forest Challenge, the 28th edition. This flag is for all of you. Team 103, Team 105, and Team 102. All those three teams are from Poland. And team 102 from last year here. They repeat. And the Rocket 2 more teams. And Eva. Eva back at second time. And official. Nice. Patrzcie, jaki fajny patent. Cała podsta mostu, schowana pod autem. Pewnie tylko na czas transportu, ale ogólnie pomysł dobry. A to przed pożarem. O, tutaj tnie. Dzisiaj trochę wypoczęty, wyspaliśmy się, przynajmniej ja się wyspałem. Spałem jakieś 6 godzin dzisiaj, czyli najwięcej podczas, to jest 4. noc. Wcześniej spaliśmy tak po 2 godziny, no było ciężko, ale dzisiaj wyspany ten. Zmieniamy dzisiaj lokalizację, uciekamy już z Kuala Lumpur. Po to przyjechaliśmy, żeby zobaczyć, jak się ścigać w dżungli, jak jest. Ale będzie dobrze, poradzimy sobie. Trzymajcie kciuki. Louis style, 1, 2, 3, Louis style! Yes, we Malaysia always say okay, but it's not okay. Wait. Number 1, wow! Jak się podoba? No powiem Ci, że jeszcze się chyba nie zaczęło, a już się zapowiada całkiem grubo po tym, co widzieliśmy przed chwilą, co się stało z autem mediowym, no nie? No teren jest mocno przemoknięty, ale co jest fajne według mnie, to że to jest takie show, nie? Wiesz, o co Show, chodzi? jakby tutaj jest chyba stricte założenie na te pierwsze dni, na jakby pokazanie tutaj jakby się i fotki jakby grupowe. Odcinek startuje jakby, czekamy aż wystartuje pierwsza załoga, którą jest Rafałek, okej, będzie Tak. dzisiaj przecierał szlaki na pierwszym OS-ie i dopiero mogą wystartować na kolejny OS w ogóle załogi, więc no jakby skupiony jest na tym, żeby te show było w jednym miejscu. Znaczy wiesz, przede wszystkim jest tutaj masa dużych sponsorów, którzy no, muszą dostać dobre widowisko,
I Jak mamy zresztą naprawdę widać, no bardzo nie? dużo ludzi, cała otoczka jest ogromna i otwarcia są w różnych miejscach. Było otwarcie w Kuala Lumpur, teraz w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w jakiejś mieścinie, sporo kibiców. Mamy sporo wystawców, można kupić sobie, nie wiem, wyciągarki, amortyzatory, wszystko praktycznie tutaj. Soczki, kurczaki, Są dokładnie, wszystko. food trucki, a teren jest mocno rozmoknięty, bo lało tutaj przez wiele dni, była tutaj powódź nawet, więc już na parkingu auta niektóre wiszą na mostach. To Nie są w stanie wyjechać, wyciągając 3 inne auta. Tak, dokładnie. No, także teren będzie na pewno mocno rozmoknięty, mocno widowiskowy, no i będzie dobra zabawa, nie? Myślę, że tak. Zobaczymy, co pokaże jak nam ten teren, jak Rafał tylko wjedzie na OS, bo to wygląda troszeczkę niepozornie, że nie jest takie ciężkie, ale po tym, co zobaczyliśmy na parkingu, wydaje mi się, że będzie to będzie ciężko. kurwa gnój po Zupełnie jaja. inne podłoże, bardzo miękkie, a ja chciałem dodać w ogóle, że wyszło słońce i nie wiem, czy lepiej, czy jak jest słońce, czy deszcz, bo pali strasznie, po prostu. Zobacz, godzina czasu. Będziemy spaleni. A dobra, wrócimy opaleni. Do Fajnie. tej zimnej Polski. Kajetan, podobno to wszystko twoja wina. Nie, to nieprawda. Rafałek, jak nastawienie? Pierwszy startujesz do OS-u, pierwszego? Tak. Stres zobaczymy. Pojedziemy swoje, jak zawsze. Co sądzisz o podłożu? Strasznie miękko. Miękko i tu ile 3 dni temu woda stała. A więc no... gąbka. Zaczynamy pierwszy dzień ścigania, czyli prolog. Pierwszy prolog, bo są 2 prologi. Zobaczcie, kto sobie jako pierwszy startuje OK. Wylosował numer 1, właściwie to Kajetan wylosował, także wszystko będzie na Kajetana, ktoś się popsuje albo się nie uda. No i co, prolog myślę, że nie będzie zbyt prosty z tego względu, że jest bardzo mokro i nawet jak się chodzi, to czuć, że ta ziemia się ugina pod nogami, a tutaj raczej nie ma dna. I know. Naciągaj, ciągnij! Fuck the hoe in the north. Fuck her them ways with the source. Looking for me, you gon' investigate, bitch. I go disappear like a ghost. Some of these hoes really boring. Ale powiem wam, że będzie ostro, kurczę. Gorąco jest jak diabli, ale będzie naprawdę grubo. Dopiero pierwszy OS. Pierwszy taki odcinek nam się trafił. Już miękko, strasznie. Kotwica nie chce wchodzić, a nie założyłem kołka tam z boku, który był, bo gdyby się zapięli za to, byśmy zmieścili się w czasie. No ale to jest pierwszy odcinek, no więc wszystko jeszcze można naprawić. Ważne, że przejechany. Rozgrzewka jest. Fajnie. Trochę ciśnienie jest, ale zejdzie. Damy radę.
How you doing, man? Hello, I'm good, mate. How are you? Fine, and you? Yeah, very good, very good. You like it, RFC? Yes, RFC is awesome. Good to finally make it over here. Come and watch it. Ty, o co tu chodzi? Czemu oni jeszcze mnie wciągnęli? Zastał się tak, że nie mogą go na 4 samochody nie mogli go wyciągnąć. Teraz jedzie koparka, żeby go wytargali stąd. Czekamy tutaj już chyba 30 minut, żebyśmy mogli... Patrz, ale wygląda to tak niepozornie, nie? Niepozornie, a 4 auta nie mogły wyciągnąć. Jest taka glinka, która zalepia się w kołach, zasysa, tak jak ruchome piaski. I bardzo szybko zasycha. Bardzo szybko. Brawo! Jak tam, Jury? Jury! Jak było, co? Fajnie, zeszło w końcu te ciśnienie, kurde. Teraz Dobrze, już będzie z górki. piąteczka, Kurwa. A jak, panie kochany? Ale powiem Ci, że już ciśnienie zeszło. Myśleliśmy, że z koła to zrobimy, ale jednak na tych zwolnicach, na tych wielkich, kurczę, 42-calowych oponach takie dziury porobili, że masakra. Podpiliśmy się, ale zrobiłem to chyba szybko, także poszło. Okej. Właśnie tutaj, Łukasz, nas zaparło takie błotko. Takiego materiału u nas nie ma, to jest glina razem z piachem, bardzo szybko schnie. Nie chce się nawet jak obecnie to się nie chce nawet z rąk odkleić.
Ja wziąłem akurat takie rzadkie, które jeszcze się odkleja, a tak to jest masakra. Normalnie masakra. Dlatego tutaj stanęliśmy, mechanika wpięliśmy, nawet tak jakbyśmy się o ścianę oparli, nie szło iść dalej. Sprzęgło paliło, odpuściliśmy to, pojechaliśmy samochód myć, za pół godziny ta glina nie chciała odpadać w ogóle od ramy i Ale powiem tak, że naprawdę przeżycie jest tutaj, to jest dopiero drugi dzień rajdu, po 3, po 4 odcinki chłopacy porobili. Chcielibyśmy podziękować naszym sponsorom, że tutaj jesteśmy, że to jest, kurczę, takie wyzwanie, że w Polsce tego nie ma, naprawdę nie ma. Dziękujemy naszym sponsorom. Dziękujemy naprawdę, serducha. Zawodź, zawodź. Co ty w malezyjskiej dżungli jesz? Opowiadaj. Zobacz, przypłynęło, zapakowaliśmy, to jest to. A jakie to smaczne, nie? No Tak plus 35 stopniach. To co miało się rozpuścić, to się rozpuściło, no nie? Nic więcej nie trzeba. Dobra, nie? Mała rzecz cieszy. W dżungli, o, delicje. No jak Marcinek? Co tam się wydarzyło? Ostre te taśmę. krzewy, nie? No, drzewko mnie złapało kolcami, że i tak pociągnęło się za sobą. Strasznie kolczaste są tutaj roślinność. Бобр, kurwa. Бобер едет.
Aj, Łocerek, jak tam? Dobre. Dobre było. Koła? Ale patrz, wysadził tylko pilota i od razu poszedł, nie? Pierwszy raz się w końcu przejechałem. Ale zobacz, wysadził ciebie i od razu pojechał, nie? Ale zobacz, pojechał, czyli ja nie powinienem tam siedzieć. Bo zbędna masa jest. No jak Rafałciu? Trzeci czas, jest git. Dobrze chyba, nie? Fajnie, fajnie. Jak Ojasik? Trzeba pomyśleć i będzie perfekt. A pogoda dzisiaj? Daliśmy radę. Pogoda? Na Saharze takiej nie ma. No nie ma. Jest ciepło. Potwierdzam, że nie ma. Jest ciepło, wszystko piecze, szczypie od słońca, ale tak, jest fajnie. Zadowoleni na razie. Jest dobrze. Wreszcie troszeczkę takiej traski dla nas, trawersu, także można jechać, fajnie jest, nie? Ale te ich przepisy trochę nas gubią, bo nie wiedzieliśmy, że można jeszcze popchać samochód, jak zgaszony jest, jak Juri wyskoczył, że my możemy go przepchać też, ale no widzisz, no zapchane są wszystko błotem, nie ma siły tego pociągnąć, nie? Ale dzisiaj jest już okej. Super. Ciasne odcinki, nie? Na styk ledwo żeśmy przejechali. Oby następne takie nie były, bo nasze auto jest szerokie. Ale dajemy radę. Słuchaj, jak dystansy wykręcicie, będzie wam węższe. Nie mogę z przodu, bo już mi trzeba i tak przy skręcie. Po wahacze. Już zwężyłem ją i tak o 5 cm, nie? Brawo, Łoter! No i tak dzisiaj kończymy odcinki. Odcinek ostatni, czyli 7. Był to odcinek szybkościowy. Taki w stylu, wiecie, troszkę takiego naszego Kinga, ale bez żadnych terenowych jakichś przeszkód, po prostu bardzo szybko. Trzeba dzisiaj coś zjeść, bo jeszcze nic nie jedliśmy od rana, a jest godzina 18. Ja przynajmniej nic nie jadłem od rana. Jest godzina 18. Patelnia straszna. Na szczęście dzisiaj trochę chłodniej, bo w tej dżungli siedzimy, więc tak dużo słońca tutaj nie ma. O, jest szybkościowy, super. Poszliśmy ogniem. Wszystkie czasy polskie, nawet tutaj na SS-ach mówili, że Polacy idą ogniem. Poniżej 2 minut, minuta 31, 90 sekund, minuta 31, 12 sekund, minuta 31, 80 sekund. My jesteśmy pierwsi, Osmolski i Łoter. Łoter trochę przestrzelił zakręt, ale szedł ogniem tak, że masakra. No, polskie czasy na szybkościówce. 102, 103, 105.
Widać, kto jeździ na Kingu. No, trenowali. It's very strong. Jungle. No, to na dzisiaj tyle. No i co, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym dniu. Dzień dobry wszystkim, poranku. Jak widzicie, zaczynam się już wszyscy spakować. Przeprowadzamy się w końcu do prawdziwej dżungli. Tak naprawdę teraz dopiero zacznie się RFC. Dżungla 10 dni. No i zobaczymy, co się wydarzy. Ja jestem cholernie ciekawy, bo w sumie nigdy nie byłem na takim... To jest maraton, tak? Bo mamy tutaj 12 dni jazdy w OS-ach, około 40 OS-ów. No i słuchajcie, dzisiaj do tej pory przyjechaliśmy 7 OS-ów, a już wiele się zweryfikowało. Tak naprawdę nie zaczął się jeszcze prawdziwy teren. Więc no nie mogę się doczekać i jestem mega podekscytowany tym RFC w Malezji, bo jest to całkowicie nowa przygoda, całkowicie nowi ludzie, zupełnie inne jeżdżenie niż dotychczas, także co, no zobaczymy, co się będzie działo. Mamy dzisiaj 5 godzin trasy. Zobaczcie, wszyscy już śpią praktycznie. Miesiaczki, pysiaczki. Miesiaczki, pysiaczki, śpicie? Śpijcie, miesiaczki, pysiaczki. Rafałek zasnął, Kamilek zasnął i reszta też zasypia. A ten, kto nie będzie spał, to będzie sobie podziwiał piękne widoki, bo ja już pomału widzę fajne góry przed nami. Także jedziemy w góry, wysokie góry. Więc tak, mały przystanek mamy na trasie, na stacji Petronasa, głównego sponsora tego rajdu tak naprawdę. I mamy tutaj, zobaczcie, naszykowany poczęstunek dla nas. Za darmożkę będziemy sobie jeść, mogli pić. I tak dalej, i tak dalej. Także no, tak to wygląda. A tutaj u góry już zaczynają się góry i robi się coraz cieplej. Idziemy zobaczyć, co oni nam tu zaserwują. Zobaczcie, jak ładnie tu pani macha. Super. Wszyscy są zadowoleni, się uśmiechają. Tak, Cały czas, bardzo mili. dokładnie. Także amciu, papciu, ptapciu, do zobaczenia później. No i tak wygląda jedzonko, które dostaliśmy. Mamy tutaj taki makaronik, pierożka, jakieś ciasteczko, coś do picia lub opcja z ryżem, no i woda. A wody tutaj trzeba pić dużo, bo jest bardzo gorąco. Widać, że Rafałowi bardzo smakuje. No. Smakuje? Smakuje, perfekcja. Smakuje? Smakuje. Smakuje? Może być, No, okej. no, to mi się podoba. Cukrzyków tutaj nie uwzględniają, ale... Dziękujemy za podróżowanie z firmą Osmonski Travel. No i dobra, dojechaliśmy. Jechaliśmy 5 godzin autobusem, większość z nas spała. Dojechaliśmy do miejscowości Kletan. A teraz czeka nas około godziny, półtorej. Zobaczymy, co się wydarzy na trasie, bo podobno ma być terenem. Przejazd już naszymi samochodami serwisowymi, support carami. Chłopaki czekają na swoje auta, które mają przyjechać, bo oni jadą na kołach. Muszą się jeszcze potankować. I lecimy. Myślę, że teraz dopiero zacznie się ta prawdziwa przygoda, te prawdziwe RFC, to na co wszyscy tutaj czekamy. Widoki po drodze były niesamowite, piękne góry, piękna dżungla. No tutaj dżungla jest zupełnie inna niż w Afryce, czy myślę, że też w Ameryce Południowej. No potężne palmy, potężne bambusy, także wyglądało to super. Myślę, że jak wjedziemy w te dzikie takie tereny tutaj, to naprawdę będziemy w wielkim szoku. Na to bardzo liczę. Jak temperaturka dokucza? Nie, ogólnie mi pasuje. Ja jestem przyzwyczajony do takich temperatur. Myślałem, że będzie gorzej. Jest ogólnie świetnie. Jak na razie. Zobaczymy, co będzie tam wyżej, nie? Oczywiście, że tak.
What is that? Yeah! More power! More power! No power! Zobaczcie, kto przyjechał. Dzień dobry. Gdzie wy byliście? A, długa historia. Czekaj. Ale dojechaliśmy i Czekajcie, mamy zamiar coś czekajcie. zjeść. Panowie, gdzie wy tak długo byliście? Nie mogliśmy was znaleźć. szczekają, nie wiadomo co się dzieje. 28 minut drogi. Na śniadanie. Ja do was na piechotę chodzić nie będę. 10 km. Nie dasz rady, chłopie. A niech tylko popada deszcz, to już jest całkiem. Słyszałaś? Mają 10 km stąd camping. Jak 10? 10 km stąd. Ale w dół czy w górę? Wszystko. Prawie pół godziny jechaliśmy. Co tu się odprawia? Ja nie mam pojęcia, ale mamy tereny przepiękne. Zobacz, jest magicznie. Dżungla. Nasze chłopaki bardzo głodne. Oj, bardzo. O kurde. Po takiej nocy To chyba jest. w takiej podróży Wolę sam ryż. z przygodami. Co my tu mamy? Makaronik z mięskiem, ryż, jakaś tam? mieszanka z czymś, no i warzywka z ananasem, ogóreczek, Łukasz, dawasz. rybka. Jadłem, dobra, To jest bardzo dobra, dobre. ale co mam z tym, jak makrela trochę, wiesz, trzeba No, przebrać no. ości, nie? Mamy pierwszego rannego, poszedł do punktu medycznego, żeby mu to odkazić, coś z tym zrobić. Co by nogi nie odcięli po powrocie, bo bym chciał jeszcze trochę pochodzić i pobiegać, popilotować w tym swoim życiu, no nie? Ale przy rozładunku aut z kontenera gdzieś tam jakiś metal zadarłem i delikatne tam przytarcie, ale ze względu na panujące warunki Atmosferyczne. tak, tutaj będziemy zapobiegać wszelakim jakimś tam możliwym rozwiknięciom chorób i tym podobnym. Będzie dobrze, przeżyjemy ten A raz. jak przeżyjemy, wrócimy cali i zdrowi, tak? Jeżeli chcecie wiedzieć, jak wygląda nasz obóz, to właśnie tak. Zobaczcie. Mamy tutaj podkładane łóżka polowe pod takim zadaszeniem przygotowanym przez organizatora. Są tutaj same media, znane osobistości typu influencerzy i tak dalej. To mam na przykład dziewczynę, która driftuje. Nasze łóżeczka to są tutaj te. Raz, dwa, trzy, cztery. 4 łóżeczka. I teraz jedziemy właśnie na kamp zawodników, który jest oddalony około 10 km. Mamy około 30 minut drogi. Tam niedaleko też są odcinki specjalne, więc pomału się zbieramy, pakujemy i jedziemy. Dotarłem na obozowisko chłopaków. Generalnie obozowisko zawodników jest oddzielone od obozowiska mediów, marszali i organizatorów o jakieś 30 minut autem. Na piechotę nawet nie chcę wiedzieć ile. No i trzeba było takie podejście, tu jest taka zajebiście stroma góra, podejście do nich, żeby tu dojść. No i tak to właśnie to wygląda. Klasycznie, chwilę przed zawodami, każdy se chilluje, coś tam robi przy aucie. Bez kibla, bez mycia, Tak, sranie w dżungli. dokładnie. Nie ma strania po krzakach. Flaga Polski sobie powiewa. Tutaj sobie chłopaki śpią w namiocikach. Mają fajne waruneczki. Wszystko wszędzie blisko, są sklepy bardzo bliziutko, wszystko mają na miejscu. Wszystko mamy na miejscu. My dziś znowu pierwsi. Tak, i chłopaki dzisiaj pierwszy znowu startują na odcinek. Powiem wam, że już parę odcinków zobaczyłem, tak przeszedłem z grubsza. Są bardzo fajne, bardzo fajne. Płody. I będzie dobrze. Ruszamy o 13. Jedziemy na 12 odcinek. Jesteśmy trzeci. Weźmiemy jeszcze rolki w razie czego na zapas, bo podobno ma być tam woda jakaś, coś tam, żeby nam nie zabrakło na trasie, żebyśmy nie musieli przyjeżdżać tutaj te 8 chyba bodajże kilometrów mamy do odcinków. I jedziemy, dzisiaj będziemy walczyć, chyba nawet nocki mamy, także będziemy walczyć.
No i tak już będzie do końca. Zobaczcie, z całym... Jesteśmy zaatakowani przez stado much. Wszędzie są te muchy. Zobaczcie, nie wiem jak ja sobie poradzę z tymi paznokciami, żeby je doprowadzić do porządku. Szybko ci urosły. Bardzo szybko, bardzo. Chyba od tej wilgoci tak rosną. Zaczynamy pierwszy OS. Także słuchajcie, zostawcie komentarz pod tym filmem, pod każdym innym, zostawcie lajka. To jest takie wsparcie dla naszych zawodników. Jestem przyjrzany. Na haku ją wiązać. Chciałeś się zabić na koniec? Kurwa, bo wlazł mi tam. Brawo. Dobrze. Jak? Dobrze. Lina nam pękła, ale poszła. Zmieściliśmy się w czasie najważniejszym. Dzisiejszy dzień. Najdłuższy odcinek, najbardziej wykańczający, jako pierwsi startujemy. Ale jest okej, najgorsze za nami. Dobry czas jest, spokojnie. Czekaj. Zobaczcie jakie zgramy kolty, właśnie się zapałem tego drzewa i mi się pobijały.
Masakra, trzeba patrzeć, co tu łapiesz. Nice, thank you. 17-26. Okay. Tak? Congratulations. Opowiadaj. Ciężko było, ale zapowiadało się gorzej. Ale tak spokojem zeszło. No pierwsi przetrwaliście szlaki, nie? Więc też No. trudno, nie? Od wcześniej się odpuścili, dostali minus 20 punktów. Musieliśmy... Nie, to nie ten teren co u nas. O, z butem rozwiązanym. O, tu jest masakra. Tu jest masakra. U nas jest ciężko. Tak jak Poland na Piórkowie. Przejebane, ale tutaj to nie wiem co nas jeszcze czeka. Ale nie zajebiście. No tutaj jednak natura stawia duży opór, nie? To jest natura, najstarsze lasy świata. To mnie też ciekawiło. O, masakra. Spokój. Trzymaj! Pięknie, pojechane. Jest, najważniejsze ukończone. Piwka, jak najbardziej, dziękuję. Spasiba. Zdrowie. Zdrowie, tak. Dobra, dawaj, nic się nie stało. Winda. Łoter właśnie tam z tyłu za mną zrobił rolkę, ale to właśnie jest to ryzyko. Chcesz szybciej, podejmujesz ryzyko, a nie zawsze się opłaca, ale fajnie, bo zrobił 2 rolki i wylądował na koła. No co, roleczka. Pierwsza. Pierwsza tu na Malezji. Czemu? A ja wiem czemu. Jak wyszło? Tak wyszło, no. Drzewo puściło i całe zawieszenie, wszystko połączyło siły z kątem. No i poleciał. Ale szczęśliwie poleciał. Podwójna rolka i spadł na koła. Także w zasadzie bez strat. Przy wyciąganiu jeszcze się okazało, że lina była zakleszczona i dziwna sprawa, bo była zwijana wcześniej. No i tak wyszło. Jest fajnie. Jest ciężko, ale jest naprawdę fajnie. No inaczej, nie? No, inaczej jest. Niby to nie wygląda, ale tak tu trzeba myśleć, że masakra. Wszędzie gdzieś coś włazi. Boże. Mówi do mnie, ja mówię, dawaj, ja wsiadam. Biegnie do bramki. Taki kawał. Biegnie do bramki, mówi. No, ale dobiegł. Zrobiliśmy w dobrym czasie. 10 chyba tam z kawałkiem, ale było kawał.
Co się stało, limit? To nie jest lina tu nawinięta, to są liany. Zobaczcie, jak się ponawijało wszystko. Ну, спасибо, друзья. Чем мог, тебе помог. Вы такие молодцы. Na pilot. Wyciągarka się rozbija! Yep. Nawet zapalniczką jakie przypalam, to tylko też przestają latać. Dzień dobry, zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj będzie teren dużo trudniejszy, bo nawet dojazdówka jest po mega dużych błotach, po mega dużych wzniesieniach. Także wydaje mi się, że dzisiaj to dopiero dżungla pokaże takie swoje prawdziwe oblicze. Podejścia ogromne, OS-y z lewej, z prawej, dużo wypukanych dziur, ogromnych dziur. No i dzisiaj parę deszcz. Także będzie dzisiaj się działo. Jak nocka? Przez pana. Było co robić, czy raczej spaliście? Co robicie? Spaliśmy dzisiaj tak naprawdę pierwszy dzień, kiedy zamknęliśmy oczy na więcej niż 7 godzin. Spaliśmy około 9-10, zależy kto. Więc wszyscy stali pełni energii, gotowi na nowe wyzwania. Pięknie to. Pięknie, patrz jakie ładne banany.
Jeżeli chodzi o wytyczanie trasy, to zobaczcie, właśnie teraz na bieżąco tyczą trasę. Ona została już wcześniej wyczyszczona lub powiedzmy rok temu, bo widać, że te bambusy są pocięte i te krzaki. Ale tak, no trasę robią na bieżąco, czyli na przykład teraz idzie sobie sędzia i tutaj robi zawijkę. Mieli to zaplanowane wcześniej, ale jakby taśmowanie odcinka odbywa się chwilę przed startami. Dzisiaj przebrałem już inne obuwie, bo wczoraj chodziłem cały czas w tych żółtych gumowcach malezyjskich. No bardzo fajne, ale kurde, tyczką na mnie za duże i strasznie mi bolały nogi. Teraz założyłem te Jungle Boots. W ogóle bardzo tanie buty, one kosztowały 60 zł chyba w sklepie takim outdoorowym tu na miejscu. Ale są mega wygodne i w ogóle nie czujesz, żebyś miał buty na nogach. Także chodzisz jakby gołymi stopami, masz oczywiście osłonięte są gumą, materiałem praktycznie do połowy zakostki, wysokie buty, ale bardzo, bardzo wygodne. I jak będziecie kiedyś tu chcieli przyjechać do dżungli, no to weźcie sobie właśnie takie obuwie, kupcie, bo po prostu robi mega robotę. Dużo wygodniejsze niż gumowce, czy no może nie tak wygodne jak chodzenie w kroksach. Nogi Wam później za to po prostu podziękuję. Wyrwiesz drzewo! Crazy! Szalone to było! Szalone! No nie jest lekko w tej dżungli, nie jest lekko. Trzeba sobie radzić. Pierwszy i ma lepiej, i ma gorzej, ponieważ tutaj po przejechaniu 2-3 aut no już będzie bardzo mokro, bardzo dużo kolejna, ale no to pierwszy musi wytyczyć tą trasę, połamać te drzewa, potarasować to wszystko, więc no sam nie wiem, czy chciałbym być pierwszy, czy jednak trzeci, czy czwarty, no ale jest spustoszenie. Jest. Panowie, jak się nazywa ten wasz harvester? Ale jaja. Całe źle. Złamali, Łukasz? Nie chciał zawrócić samochód. Całe drzewo się zabrali ze sobą. Całe? Tak. Nie szło się. Nie szło zawrócić. A to drzewo tutaj Da. za nami jechało. Gdzie go tam biegnie? No i jak tam na dole? Ciekawie. Taki zjazd do wody, błotko do góry na linię, obrót o drzewo i z powrotem zjazd do wody. I dużo błota. 3-4 razy lina, wyjdziemy. Dobra, dawajcie. Nie ma miękkiej gry.
Osy zaatakowały. Jeszcze wyżej. Na górę cię od razu ciągnę. Pogryzły się? Ale mnie pogryzły dzikie osy. Masakra. Jedziemy teraz, gdzie te węże są. Zobaczymy, co tam będzie. Oby nas nic tam nie pogryzło. Na nasze możliwości myślę, że Ale podejście, kurde. Jechał podejście mega. Spójrz, ona dym wszędzie. Dlatego taki czarny, zobacz na kierowcę. Dobrze, jednak trzeba spokojnie. Bo można było wywalić, widziałeś, Widziałem, nie? że chciałem po pierwszym kółku jechać dalej, No. Wiesz, ten Dobrze, stres, że pilot z boku siedzi. stres to wszystko, no dobrze, że on tu na mnie pokrzykuje nieraz. Trzeba. Ale jest Blokada! Blokada z przodu! I co, ładnie z koła, nie? tak. Ale czasowo słabo.
A włączyłeś tą kamerę? Tak. Biegnie, biegnie! Dochodzę do drzewa. Jeszcze tam dalej. Ale to kurwa było szybciej to drzewo, dobra. Jesteś zapięty, kamizelka jest, naciągam linę. Ciągnij, zwijaj. Jesteś zapięty. Ale za drzewem, co nie? Nie.
Łatwiej tam. Szybciej będzie. Ja już jestem przy biegu. Przerzucam pas. Słyszysz mnie? Sześć metrów. Może zbijać. Puść, puść. Patrz na bębek. Widzę ten mały. Wyjdź z samochodu. Wyjdź, pomóż mi. Ale mam mało liny. Wyjebiesz. Wyjebiesz. Puszczaj. Puszczaj. Tylko powoli. Powoli. Powoli, z kołami pomóż. No widzisz, kurwa? Mówię, kurwa, nie. Daj mi tę linę. Dawaj, czekaj, stój. Dawaj do ręki, zostaw ty. Dawaj. Dawaj, dawaj! Powoli, 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 ja ci odebrę pasy. Koniec, koniec, kurwa, koniec. Aj tam, kurwa.
Aktualnie tropimy najbardziej dzikie zwierzę w malezyjskiej dżungli. A widziałeś jak spierdalałem Ja widziałem jak uciekałeś, kurwa.